Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku z serii Black Mirror 3. Moi drodzy, nie było mnie tu naprawdę spory czas. Kochani, jesteśmy tutaj po jakże, nie wiem czy nazwać to nawet rozmowie z Marią. Gość jest po prostu nienormalny, bym wręcz mogła powiedzieć. Generalnie musimy się dostać do jego pokoju, aby zdobyć te dowody, niby dowody, które na nas ma. Maria nie obchodzi tak naprawdę nic. Wejdźmy sobie do biura. I trzeba będzie je po prostu znaleźć. Okej. Murray chyba zakochany w sobie. Dokładnie. Co? Mamy, słuchajcie, safe. Może kliknijmy najpierw. No dokładnie. No chance. This thing's locked and made of solid steel. It's also screwed into the floor, and I don't know the combination. To było logiczne, moi drodzy, że nie będzie safe otwarty. No ale jak wiecie, w grach point and click, zanim zaczniemy szukać rozwiązania, to najpierw musimy usłyszeć od postaci kierującej, że no bez sensu, zamknięte. Bez sensu, to nie działa. Okej. Co tutaj jest? Mamy zdjęcie tego hotelu. Tak, dziecko Maria. Okej. Telefon. W zasadzie nie mamy na razie gdzie dzwonić. Karton z plastikowymi kluczami dusz. Okej, kliknij to. Hundreds of plastic soul keys. I wonder if Murray miscalculated a bit there. Ja tak samo. Gaśnica, apteczka, a chodź Probably from tutaj. the time of the sanatorium, filled with nasty, poisonous stuff. Let's see. No, even worse. The thing's full of tins of skin O cream. Boże, fu. Active Lift Super Moist for the man over 40. Murray's secret anti-wrinkle stash. Either an ancient brand or Dobra, książki. 1,000 tips to success. Customers as a means. Dobra, nic ciekawego. Okej. Weźmy, sprawdźmy tą szufladę. No, raczej na pewno tutaj kodu do sejfu nie ma, ale no, może coś przydatnego. Dobra, mamy jakąś ulotkę. This is a user manual for the steel locker. Instrukcja. If you have forgotten your combination, the serial number is stamped on the rear panel. Write it down and telephone the following number: 01473/serial number plus the last two digits of your Logicznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś by się chciał wkraść do tego sejfu i przeczytałby tą instrukcję, to myślę, że nie ciężko byłoby to rozszyfrować. Gorzej, chyba że mielibyśmy możliwość jakby te dwie ostatnie cyfry twojego roku urodzenia po prostu zmienić, na przykład, no nie wiem, wpisać te trzy ostatnie cyfry na przykład kogoś innego, nie wiem, z naszej rodziny. Gorzej, jeżeli na podstawie, nie wiem, zakupujesz safe, podajesz swój dowód osobisty i oni jakby to z automatu, wiecie, narzucają te trzy ostatnie cyfry, no to wtedy to już jest naprawdę nie problem. Musimy po prostu znaleźć tutaj datę urodzenia Maria. Dokładnie. I wystarczy chyba, słuchajcie, moi drodzy, kliknąć sobie na jego dyplom. Murray's date of birth will probably be on here. There it is. 1942. He's quite an old timer. The creep. Okej. No, pan w tym wieku, a taki, słuchajcie, ale powiem wam, że w tej grze, ale czekajcie, ale gra jest osadzona w latach koniec 90. Ja już nie pamiętam, kurczę, słuchajcie, przypał taką mam, moi drodzy, przerwę i nie pamiętam, w jakich latach jest osadzona ta gra, ale tak myślę, że około 90. Nie pamiętam, cholera jasna. Boże. Ale nic, nieważne. Moi kochani, a w dzienniku? Może w dzienniku będzie. Jezu, dlaczego ja nie pamiętam? To jest dość istotne dla mnie. No dobra, znamy datę urodzenia Maria. I teraz co? Ale nie mamy numeru seryjnego.
Numer seryjny jest wybity z tyłu sejfu. Musimy się jakby od drugiej strony tego sejfu dostać. Sejf jest pewnie potężnie ciężki, więc nic w tym momencie tutaj nie zrobimy. Wyjdźmy w takim razie z tego biura. Najważniejszą kwestią jest, z jakim pokojem połączony jest safe Maria. Czy z dwójką, czy tu... O, mamy jakieś w ogóle narzędzia. Toolbox. It wasn't there yesterday. Is Murray doing the renovation himself? Whatever. I'll just help myself. Not too well organized. Pliers. They could come in handy later. Otherwise, just screws, nails, and fuses. Okej. Mamy jeszcze, słuchajcie, plan hotelu. What a stroke of luck. My hotel room is on the other side of the wall, just where Murray's steel cabinet is. Dobra. What a stroke of luck. My hotel room is on the other side of the wall, just where Murray's steel cabinet is. No okej. Co my tutaj mamy za narzędzie? Mamy miarkę, mamy... Dużo tutaj mamy tych rzeczy w ekwipunku, obcęgi, ale teraz tak, dobra, wiemy już, że nasz pokój dzieli gabinet Maria, więc proponowałabym najpierw może miarką zmierzyć od ściany tutaj rogu tego pokoju, jaka jest odległość właśnie do tego sejfu. It's 3.5 meters from the corner to the place where the steel locker stands. No i okej. To teraz idziemy do pokoju Darrena, Adriana, zwał jak zwał. No i musimy sobie odmierzyć dokładnie taką samą odległość, aby móc w ogóle cokolwiek tutaj zdziałać. No ale też, słuchajcie, też nie będziemy mogli sobie pozwolić na nie wiadomo co. Dlatego, no, że wyobraźcie sobie, jaki by tutaj nasz bohater narobił hałasu. A słuchajcie, przeczytałam sobie, jedynka działa się w 93, no to okej. No to jestem w stanie się zgodzić, że ten 42 rocznik to nie jest taki staruszek. Znaczy druga część, przepraszam, Black Mirror, 93. Dobra, no to tak, moi drodzy. Mamy już obliczenia naszego bohatera i teraz tak. Czy my to skalpelem sobie możemy zetrzeć tapetkę tutaj? Możemy. A brick wall. Looks very old and the mortar's crumbling. Łatwo usunąć, ale już nie zrobimy tego skalpelem, moi kochani, ale spróbujmy. Nie da się, widzicie? Right here on the other side of the wall is the steel locker. Dobra, on już tego nie chce skalpelkiem tutaj zrobić. Ale, moi drodzy, mamy, moi kochani, żeliwną literkę M. Nie wiem, czy kojarzycie, skąd ją wzięliśmy. Tam dokładnie, gdzie nas zamknęli, pamiętacie, w kostnicy. I can use this to scratch out the mortar from between the bricks. Zgadza się. That should do it. No i słuchajcie, sprawdźmy sobie. And here's the serial number. 8528-173. No i pięknie, moi kochani. I teraz wracamy. Mamy numer seryjny. Bohater zna datę urodzenia Maria. Tylko pytanie, czy będziemy to musieli, ja już tego nie pamiętam, czy będziemy musieli to wpisać sami? Jeżeli tak, to chyba będę musiała się tam wrócić, bo tego nie zapisałam. Czy on to zrobi, słuchajcie, z automatu? Dobra, to dzwonimy, co? Gorzej, jeżeli miałam to faktycznie spisać. No bo niestety tego nie zrobiłam. The combination is 4 right, 8 dobra, piszę left, lewo, 15. 15 right, 16 left, 23 right, 42 left. Dobra, zapisałam. It was a pleasure doing business with you. To jedziemy z tym, słuchajcie, koksem. On to też chyba zrobi automatycznie. No to git. Nie trzeba się tutaj spinać.
No i mamy to. How about that? Ja już widziałam tam jakieś klisze. Various photos of different people. Denise and Spooner doing... Oh, and here's one of Matt taking a leak on the police station. Is that why he was in the slammer? I'll get rid of all this crap the next chance I get. There's something else in the envelope. Okej. Bingo! Reliable photographic evidence. And it doesn't prove my No, guilt. czyli Murray nie miał na nas tak naprawdę nic. Caught in the act of arson. I gotta show this to Victoria right away. It'll convince her of my innocence. I just need to avoid running into Sister Antolini. She'd be sure to send me packing again. And Murray was just bluffing. There aren't any compromising photos of me. Tak, moi kochani, tylko teraz wiecie, o co chodzi? Problem polega na tym, że Murray na nas nic nie ma. Naszego bohatera troszeczkę po tym rytuale... O, na dywan mogę kliknąć. Po tym rytuale w drugiej części zaczyna jakby opętywać tutaj... ten jeden z członków Gordonów z rodziny. I problem polega na tym, że jak nasz bohater by teraz, słuchajcie, po takim kłamstwie, które odkrył, spotkał Murraya, no ja nie wiem, to by go chyba zadźgał, jak w tej wizji, słuchajcie, ubiłby go jak w tej wizji w poprzednim odcinku. Dobrze, mamy to. Teraz musimy się w jakiś sposób dziwny dostać do... Czy mogę na to jeszcze kliknąć? Nie. And here, a page from the Willow Creek Daily from last year. What did he Co to say jest? that for? Perhaps because of the article about the robbery in an old people's home in Ipswich. Valuable objects, cash, and passports were stolen. Or perhaps Murray was interested in the article about Spooner's transfer to the provinces. It says here that a young cop from London will replace the well-loved Inspector Collier, who's retiring. Conrad Spooner led the investigation in a case which didn't exactly cover the London Police Service in glory. More on page 7. Is Spooner just the scapegoat, or did he really do a bad job? One thing's for sure. He won't be able to fill Inspector Collier's shoes so quickly. No I guess he raczej. really doesn't like them either. Okej. O, coś zostało chyba odblokowane, bo był bardzo dziwny dźwięk. Dobrze, moi drodzy, ja proponuję, czy ja mogę teraz tu mapkę wyciągnąć, czy raczej muszę być na zewnątrz? Tego już nie pamiętam. Mogę. Potuptajmy sobie pod zamek Black Mirror. Ciekawe, jak się dostaniemy. Oho. There she is again. The white lady from the shack. What? Oh, she's coming closer. Whoa, she's floating like a ghost. What if she is one? Keep calm, Darren. At least it would be better than one of those I to jest to, że hellhounds. ponoć białą damę może A widzieć friendly ktoś ghost is o actually czystej fine. duszy, nie? Dobry Particularly człowiek. when it's so beautiful. Jak bardzo gryzie się to z opętanym Darrenem. Sad. W zasadzie nie do końca Should opętanym. I follow her? No ale... Into the realm of the dead or what? No, Oh, ewidentnie whatever. cię wołała. I've still got a whole packet of Halo Paradox with me. If the whole thing gets a bit too crazy for me, I'll take one. Okej. Where's she gone Zniknęła. now? Strange. I hardly let her out of my sight. No to słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego jak lecieć. Szybciej. Oj, nagle deszcz, słuchajcie. Nagle deszcz. The gate is open for me? I hope the ghost is some kind of angel. This isn't the gate to hell. Okej, pierwsze co mi się nasuwa tutaj, to mamy kruka. Okej, wchodzimy do środka. Spróbujemy wejść głównym wejściem, no co? Natomiast po ostatniej naszej wizycie w zamku Black Mirror i nastawieniu Wiktorii do naszej osoby, no to raczej może być problem. No i? There are people in the hall. Construction guys, I guess. No właśnie. I'd better go another way. Otherwise, Sister Antolini is sure to get wind that I'm in the castle. Okej, mamy tutaj stłuczoną lampę. Warto A pane zwrócić of na nią glass is uwagę. missing.
but it still works. Okej, słuchajcie, wejdźmy sobie może w takim razie od drugiej strony. Czy drzwi od kuchni są otwarte? Jak najbardziej. Zobaczcie, co się stało z tej kuchni, którą pamiętamy. Dobra, od razu jest tutaj świeca. There's a candle. If I don't have a flashlight, I should at least take this with me. Zanim zaczniemy bawić się tutaj w, nie wiem, MacGyvera, jak zawsze to w grach point and click działa, to sprawdźmy sobie tutaj może w głównym holu, czy tam jednak ktoś jest, są budowlańcy, czy jednak nie. Zerknijmy, jak to wygląda. Just don't step on a creaky floorboard. Damn, it'd be impossible to sneak past them unnoticed. I have to distract them somehow. No i okej, nie ma szans. Więc teraz, moi drodzy, musimy skonstruować coś, czego nie powstydziłby się właśnie MacGyver, Strażnik Teksasu i wszyscy inni razem wzięli. Rambo. Także może tak, ja bym chciała najpierw, no właśnie co bym chciała? Chciałabym, miałam tutaj amunicję. Chciałabym ją troszkę zeskrobać tutaj i sprawić, abyśmy mieli trochę I can't get the ammunition out with the scalpel. prochu. So something like a pair of pliers would be good. Aha, obcęgów. No dobra, no to możemy obcęgi. I can use the pliers to get the slug out of the cartridge. That way I'll make the thing Nie do końca harmless zawsze with a charge of pamiętam, co gunpowder najpierw at the należy z same czym time. połączyć, ale to jest jakby takie chyba trochę intuicyjne. Metoda prób i błędów. Myślę, że chyba mamy wszystko w ekwipunku, aby móc to zrobić. Połączmy sobie teraz tą małą tekturową rurką, no ale wiecie, to wszystko się będzie wysypywać tutaj. Ale to za moment. I'll fill the cardboard tube with the gunpowder. Just a shame that it always Musimy zrobić taką trickles out małą at the ala ends. petardę w sumie. Chyba petardę. Mogę to nazwać petardą. Dobra, to się wszystko wysypuje. Teraz należałoby, mamy jakąś zapalniczkę, mamy zapalniczkę. Należałoby, nie wiem, podpalić świecę. Click. Let there be light. Tak. I teraz słuchajcie, tą świecą warto by było woskiem w zasadzie ze świecy tutaj uszczelnić sobie tą rureczkę. I can seal the cardboard roll with the wax, so the gunpowder doesn't trickle out. No i świetnie. Mamy gotową petardę. Teraz należałoby w zasadzie, to nam zniknęło, tak? Co ja tu jeszcze mam? Mamy paczkę papierosów. Dobra, wiem, co należy zrobić. I teraz ta lampa, o której wcześniej Wam mówiłam, jest dość istotna. Podejdziemy sobie w to miejsce. I teraz tak, moi kochani, musimy odpalić papierocha. Odpal tego I'm not a papierosa. smoker and I want to stay that way. Aha, czyli tak nie da rady. I'll stick the cigarette in one end of the cardboard roll. Właśnie. If you light the cigarette, it'll burn down Tak. and make the gunpowder explode. No. W porządku, on to zrobił z automatu. Now I've built my own firework. Petarda atomowej roboty. No i wsadzamy ją, słuchajcie, w lampę i spierniczamy stąd jak najszybciej. Ja chciałam ją podpalić, a jednak on już sam z automatu podpalił tego papierosa. It's dry and the construction guys are sure to notice a broken lamp. No ale uciekamy. Okay, I've got about 2 minutes until this explodes. Uciekamy, mój drogi. Ciekawe, czy to będzie jakiś So, ogromny wystrzał, czy chociaż w takiej lampie to powinno dać dość porządny huk. No, jakby ktoś, słuchajcie, walnął z shotguna. damn, why aren't they going out? Might have been a firework. I saw one of them spotty kids messing around on the wall again recently. Have you seen what they've done to our scaffolding? No. Patrzę na ten I'm zamek, going off słuchajcie, na the side środek just last i week. po prostu już smutno jest, mega, mega smutno. Było tak pięknie. It's like a hippie ladder. Little sods.
Why are they hanging around here, not in school? What's that about? Steve, I've got an idea. What kind of idea, Greg? Why don't we stick their fireworks up their spotty buns and Ja myślę, że fly under the powinniście moon? ruszyć dupę i zobaczyć, co tam się stało. Why Po not? prostu. Blast. I hope they don't actually catch up with those poor kids. Could turn ugly. Okej. Lecimy szybciutko na górę. No, chciałam szybciutko, ale słuchajcie, Darren stwierdził, że po cichutku, powolutku. Damn. Aha. What's all that noise? Greg, Steve, was that you? Hey, Greg, Steve, what the heck is going on here? She's disappearing into the hall. Now full speed to Victoria. Okej, moi drodzy. I teraz tak, jesteśmy w pokoju Wiktorii, no myślę, że nie... A co ta szkatułeczka? Nie pozostaje nam nic... Okej, nie pozostaje nic innego, jak pogadać z Wiktorią. Victoria? Please wake up, Victoria. What? Who? Adrian? What are you doing here? I told you, I don't want to see you again. I'm sorry, but I gotta talk to you. I can prove I'm innocent. You can see Angelina here on this photo, Victoria, killing Miss Valley. Here, look at it. Angelina? But why? I don't understand. Angelina also gave the order to set the castle on fire. And she killed Sally, Catherine, and Louis, all just because of Mordred's curse. She needed my blood, because only male Gordons are capable of activating Mordred's power. You knew about that, Victoria. Please don't tell me you didn't know. But she was my little Angelina. How could she do something like that? I was hoping you could tell me that. There's that order that followed me. Miss Valley's order? A bunch of bunglers. They wanted to prevent something like what happened 12 years ago from happening again. But they've got no idea what they're fighting against. Most of them see it as an amusing diversion from their lives. Acting mysteriously and having secret meetings in silly frocks. Miss Valley was the only one who really knew what it was about. The original order has existed for hundreds of years. It keeps the secrets hidden. However, we supported Miss Valley financially. It was, after all, in our interest that you, Adrian, did not return to Black Mirror. I see. I saw something strange there, and I don't know who else I could ask about it. This white lady, exactly the one in this painting, or very similar, I don't know. Either way, I saw her in the woods. She was running around like a ghost. But it wasn't a ghost, was it? A white lady in the woods? Are you sure? So it really was a ghost. Oh my god, I really am going crazy. No. Calm down, Adrian. Everything's fine. Perhaps better than I dared to hope. Tell me more about the lady. What did she look like? What did she have on? I didn't see her all that well. She had long white hair, she had a long dress on with a belt, some kind of coat of arms on it. The woman you saw,
is Maria Gordon, Mordred's wife. She can find no peace, not for centuries. She wanders the woods of Black Mirror because she's searching for her child. Her child and Mordred's. I've seen her too. You've seen her too? Then she really does exist. We're in Black Mirror Castle, Adrian. Which reality are you talking about? What happened to the child? All right, what I'm about to tell you has never left these walls. And it would be good if it stayed that way. It's perhaps the oldest of our family stories, and also the most dreadful. You want to know what happened to the child? That's what Maria asks herself to this day. All we know is that Mordred took it away because he thought it wasn't his biological child. He thought Maria cheated on him with his brother, Marcus, and wanted to make her pay for that. What he did to the child remains a mystery until today. It was never seen again. So Mordred's wife was unfaithful, and because of that he cursed everyone? No, Maria wasn't unfaithful to Mordred. It was his hate that made him think something like that. Hate and jealousy towards his brother, even though the two of them fought many battles together, side by side. But that was before they came to Black Mirror. Something here changed Mordred, contaminated his heart. He mistrusted everyone. His soldiers, his wife, his brother, became more and more withdrawn, became arrogant. Finally, he looked at his own child and didn't recognize it. Thought he could see similarities with his brother in his face. He wanted to kill it, but no one knows if he did. One thing's for sure. He snatched it from Maria and took it into the catacombs under the castle. In her desperation, Maria called for Marcus, begged him for help. For Mordred, this was further evidence to support his suspicion. Marcus came, challenged Mordred to a duel, and killed him. But he didn't find the child, no matter how he searched. It was as though he'd disappeared. What kind of curse is it? Before Mordred died, he put a curse on Marcus's male descendants. They were to complete his work. One day a Gordon devoted to evil would be born, who would bring Mordred back to the realm of the living. And Angelina wanted to have his power. But why, if only the male Gordons were cursed? Because you're twins, the curse must have somehow got mixed up. How's that? I'm sorry. I can't tell you any more, Adrian. It is just an assumption. What? Adrian, we've no time to lose. You're the last Gordon of the Marcus lineage. The castle should belong to you. Give me some paper and a pen. There, in the drawer. I must confirm your true identity. Otherwise, no one will know that you're the lawful heir. Hurry. I can feel my strength waning, Adrian. My life's coming to an end.
No, Victoria, please. I need you. I won't know what to do without you. Without me, you might not have been in this position. We were very thorough when it came to you. He even had you a death certificate drawn up. Let me guess. Dr. Herman did that. We made a mistake. Forgive me, Adrian. It's all right. You only wanted to protect me. But it might have been better if I'd known what it was about. Then I might not have walked into Angelina's trap. What can you tell me about the ritual chamber? I've never been there myself. But apparently Mordred's power is strongest there. That place is not of this world. It's in the Shade World. I think me and Angelina, we heard Mordred when we were there. What exactly happened in the ritual chamber? Well, I completed all of the tasks. Spilt my blood on the relief. And did you speak the words? I think so. Oh God, Adrian. Then the ritual's complete. You've laid open the way for Mordred. What do you mean? Am I cursed now? Worse, Adrian. Worse. Mordred's spirit is now in you. Adrian, in you. Oh my God, Adrian, what have you done? Mordred is inside me? Oh, hell, that's exactly what I feared. Stay calm. Let's stay calm and think. How do you feel? Is anything different? Yes, there are these visions. They feel quite real. They're sick, violent, but maybe they aren't anymore. I wanted to go for Murray's throat earlier. That definitely wasn't a vision. When did you see the White Lady last? Just now, in front of the castle. Then you haven't yet done evil. Your heart is still pure. You're strong, Adrian. You've managed to resist, and you must continue to do so. Resist Mordred for as long as you can. He will get stronger and stronger, and you will get weaker. He wants to control you. At some point, he will take control of you. How can I prevent Mordred from controlling me? There are only two ways to banish him. Mordred's vessel must be destroyed. You know what I mean by that. I guess you mean the Samuel variety? A little jump from the tower, directly onto a pointy iron fence. Sounds tempting. It's certainly the easier option. Really? What would the difficult one be then? You have to go back to where everything began. To the ritual chamber? But it's buried. Where everything began. But do you mean where Mordred uttered the curse? It's all written in the book. In which book? I'm so tired, Adrian. I can't go on. No, please don't close your eyes now, Victoria. Stay awake, please. Just tell me what book you're talking about. A chronicle or the Bible? Look, please read it. In the room. Which room? Under the ground. The 6 menhirs will point you to the entrance.
Which Menhirs? The path begins there. The path. You have to follow to the end. To the very end. Do you mean the big stones around the castle? Stop there. Search at the menhirs. Adrian, promise me. Yes, I'll do it. Promise me. Yes, I promise. Victoria, please wait. There's so much you have to tell me. Victoria. What are you doing here? How did you get... She's dying. Do something. Quick! Leave now. Lady Victoria Gordon has passed away. She leaves behind an empty place in our hearts. Let us pause a moment and bid her farewell in silent prayer. Dear mourners, as we part, I would like to leave you with a few words to reflect upon. Words which have guided Lady Victoria throughout her life in both good and troubled times. So faith, hope, and love abide, these three, said Paul in his letter to the Corinthians. But the greatest of these is love. Now, as we are saying goodbye to Lady Victoria Gordon, let us do so with these words in mind. Amen. Adrian, my sincere condolences. Thanks. Your great-grandmother was a quite extraordinary woman. Yes, she was. Upright and of good heart. Yeah. It's a pity I only got to know her so late. Better late than never. You are Lady Victoria's only kin, and therefore her sole heir. You can now move into the castle and take some time to reflect, to find some peace, Adrian, and say farewell not only to your great-grandmother, but to your old life, too. If you need any help, you know where to find me. Thank you, Father Frederick. My condolences, Adrian. Thanks, Doc. How are you? Well, this is the funeral of the last member of my family. That's it. From now on, I'm alone on God's earth. Utterly alone. I suddenly find Mordred's presence in my head a little comforting. He is part of the family, after all. We could have our session now, if you like. No, I'd just like to have some space right now. Can we move it to this afternoon? How about 3 o'clock at my practice? Okay. See you then, Adrian. Adrian Gordon, the last, but not the least. Or maybe he is. What a great time to say that. But I wouldn't expect anything else from you. That's right. You even carried your great-grandmother to her grave, who you'd known hardly 3 or 4 weeks. Sorry for your sad loss. That I'm sure you'll get over very quickly. And congratulations on hitting the jackpot. What jackpot? Do you mean the burned-down castle that I'm duty-bound to rebuild according to the will? Or do you mean my being the last in line of a family of sickos and murderers? You call it that,
but anyone else would call inheriting a magnificent estate and rising up into the nobility an incredible, real stroke of luck. But you were always good at playing the victim. That's what you think. Any other cop would overcome his prejudices and just look at the facts. Talking of cops, as you're now a British citizen, I'm afraid I can no longer get you deported. Let me make myself clear. The slightest hint of suspicion, and I'll have you back inside. And that's a promise. Why do you want to keep me so close to you? Haven't you got any other friends? Why don't you go see Denise more often? That'll take the heat off a bit. You'll soon stop talking so tough. Have it your way. And now if you'll excuse me, Inspector, I have to go count my guest bathrooms. Moi drodzy, jesteśmy po jakże naprawdę bardzo długiej scence. Zarówno w pokoju Wiktorii opowiedziała nam całą historię, jak to było z Białą Damą. Widocznie, tak jak mówiłam, nadal jest jakaś cząstka dobra w naszym bohaterze, jeszcze nie jest skłonny i nie jest zdolny do czynienia zła, dlatego ona mu się objawia. Cała ta historia z dzieckiem żony Mordreda jest, no powiem Wam szczerze, straszna. Zazdrość i taka obsesja, które potrafią rządzić człowiekiem, jest czymś po prostu strasznym i jak potrafi jakby zatruć czyjąś duszę, dobroć całą drugiego człowieka od środka. Ale tutaj mamy do czynienia z kwestiami nadprzyrodzonymi, ale jak one super symbolizują jakby zachowania ludzkie w dzisiejszych czasach. A w życiu realnym nie ma mowy jakby o opętaniu, tylko o po prostu złu w skórze ludzkiej. Moi drodzy, no niestety Lady Victoria zmarła. Zdążyła przepisać nam i udowodnić to, że jesteśmy członkiem rodziny Gordonów. Przepisała nam całą posiadłość. Więc tutaj Darren i Adrian dostał mu należyte jakby miejsce. Powiedziała mu, że są dwa wyjścia z sytuacji, no albo musiałby popełnić samobójstwo, albo wrócić tam do samego początku, ale tak naprawdę co jest samym początkiem, gdzie ma się dostać? Powiedziała nam o księdze, więc będziemy musieli tych wszystkich wskazówek, rozwiązań szukać w następnym odcinku. Ja Wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, nie chcę przedłużać już tego, zakończyliśmy sobie kolejny rozdział, rozpoczynamy drugi. No i co, moi kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Aha, i jeszcze chciałam się tutaj odnieść do tej historii z tym dzieckiem. Słuchajcie, no pytanie, co się z tym dzieckiem stało? Dziecko wyparowało. W ogóle jakie to jest przerażające, że facet zabrał dziecko do podziemi, do komnaty rytuałów, bo był przekonany, że to dziecko nie jest jego. No coś okropnego, słuchajcie. Za każdym razem, jak słucham tej historii wypowiedzianej przez Wiktorię, to po prostu aż ciężko się tego słucha. Dobrze, moi drodzy, ja kończę już teraz naprawdę i co? Słyszymy się w następnym tygodniu, moi drodzy. Do usłyszenia. Pa, pa.